Ponieważ wszyscy nas pytają, kiedy w końcu w Muzeum Pana Tadeusza otworzymy gabinet Tadeusza Różewicza i co się w nim znajdzie, dzisiaj pragniemy uchylić rąbka tajemnicy. Otóż podjęliśmy się bardzo trudnego zadania wybudowania poecie pomnika. Takiego jak ten, Nie, z materiału trwalszego niż spisz. jak w pieśni 30 Horacego. Ale to będzie zadanie trudniejsze niż w przypadku innych poetów. Różewicz miał krytyczny stosunek do pomników. Nie podobał mu się pomnik Franza Kafki w Pradze. Poczwarą nazwał pomnik Jana XXIII we Wrocławiu. No i krytykował pomnik Schillera w Parku Południowym za brak nosa. Mimo to kilka dzieł upamiętniających Różewicza albo z nim związanych już powstało. Jest inskrypcja w Lejdzie, pomnik wiersza w Helsinkach autorstwa Radosława Gryty, jest mural Popiersie na ulicy Kuźniczej we Wrocławiu i rzeźbione popiersie we wrocławskim ratuszu. Sam Różewicz nie chciał pomnika, ale ewentualnie godził się na ławeczki swojego imienia. Zależało mu na funkcjonalności. Nawet zostawił instrukcje dotyczące ławeczek, na przykład osobnicy powyżej 100 kg nie siadać, albo mamy z 6 dziatwy, niech idą dalej. Zakaz siadania na ławeczkach powinni mieć też pijacy wymiotujący i poeci piszący wiersze. Każda ławeczka powinna mieć swojego strażnika, którego zadaniem byłoby wdrażanie w życie instrukcji poety. Miał na przykład przeganiać młode, zakochane pary i sugerować im bardziej romantyczne ławeczki w pobliżu pomnika Chopina w wrocławskim Parku Południowym. Ławeczki są za mało awangardowe jak na awangardowego poetę. Chyba że ułożymy z nich ogromny pomnik Tadeusza Różewicza w kształcie Godzilli i ustawimy na muzealnym dziedzińcu. To jest awangardowe, ale co ma japoński potwór wspólnego z Różewiczem i ławeczkami? Mam inny pomysł. Różewicz w wierszu napisanym po pobycie w Śmiełowie, gdzie gościł też Adam Mickiewicz, wspominał, że z dębu zasadzonego ręką wieszcza został jedynie mały drewniany klocek. A gdybyśmy zasadzili dom imienia Tadeusza Różewicza i zlecili ludziom z przyszłości, aby, kiedy upadnie albo zostanie ścięty, wykonali z niego mały klocek imienia Tadeusza Różewicza? To może dobry, choć skomplikowany pomysł, ale na przyszłość my nie mamy tyle czasu, musimy rozliczyć dotacje. Racja. Poszukajmy inspiracji u Tadeusza Różewicza. W grupie Laokona opisuje propozycje na pomnik Słowackiego. Jedna z nich to Słowacki jako kukułka z zegara, która budzi naród. A gdybyśmy przedstawili Tadeusza Różewicza jako kukułkę anonima, która o każdej pełnej godzinie wychyla się z budki i mówi nic. O pierwszej raz nic, o drugiej 2 razy nic, nic i tak dalej. Albo motyw z Głodomora. Tadeusz Różewicz w klatce wygląda jak Godzilla i z głośników dobiega głos: kochani ludożercy, nie zjadajmy się nawzajem. Wróćmy lepiej do pomysłów samego Różewicza z grupy Laokona. Inna propozycja na pomnik Juliusza Słowackiego przedstawia grupę ruchomych figur, które wołają: Polska, Polska! Na to z krzaka wychyla się Juliusz Słowacki i pyta: jaka? U nas grupa ruchomych poetów będzie przechodzić obok ławeczki, pod którą leży Tadeusz Różewicz i mówi: nic z ciebie nie będzie. Nic z ciebie nie będzie.